Cześć, siemanko. Tutaj mam. A to to radio takie. A to. Dzisiaj przyszedł wielki dzień. Będziemy testować radio. A to. Wyciągnięty kluczyk. Wkładamy. I mamy radyjko. Także czas uruchamiania jak najbardziej na plus. Jakbyście chcieli kupić takie radyjko, to zostawiam Wam linki w opisie. Do sklepu Atoto oficjalnego daję Wam 5% rabat. Także jakby ktoś sobie chciał zamówić radyjko, to z 5% kodem rabatowym może sobie je zakupić. Kod rabatowy jest w opisie filmu. Tutaj, jak mówiłem, są dwa przewody. Jeden to jest do jakiegoś tam pendrive'a albo czegoś, a drugi to jest phone link i udało mi się podłączyć Android Auto. To znaczy telefon z Androidem podłączyłem przez USB i tutaj dostałem ekran z telefonu. Także to też działa. Później Wam to zaprezentuję. Teraz zobaczymy, jakie tutaj są funkcje. Pierwsza rzecz, jaką zrobię, to wejdę w ustawienia, urządzenie, dźwięk, ekran dotykowy, wyłączę, bo strasznie mnie denerwuje to klikanie. Wyłączone i z głowy, bo strasznie to jest upierdliwe, no, ale na szczęście da to się szybko wyłączyć. Tutaj mamy też korektor, zobaczymy, jak to działa. Jakieś wzmocnienie stereo, wzmocnienie basów. Też działa. Co mnie najbardziej zaskoczyło w tym radiu, to szybkość łączenia się z telefonem po Bluetooth. No i tutaj mamy taką na przykład ikonkę. Jak to naciśniemy, to będziemy mogli coś powiedzieć i telefon to wykona, ten asystent Google'a. Także jestem trochę w szoku z tego powodu, że szybko się łączy z telefonem. Tamto radio czasami, nie wiem, czy coś się bagowało, czy coś, ale musiałem wyłączać Bluetooth w telefonie, kombinować, bo jakby nie zawsze się łączyło. A tutaj jakby wsiadam do samochodu i mam zaraz połączenie. Dobra, przejdźmy do konkretów. Zainstalowałem aplikację DevCheck. Przechodzimy do sprzęt. No i tak, procesor 8-rdzeniowy, czyli to się zgadza. Pamięć RAM 2 GB. 2 GB RAMu i jeszcze jest ZRAM, to wirtualna pamięć 1 GB. Czyli może dlatego to tak w miarę szybko chodzi. System Android 10, czyli nie jest oszukane. Tak jak producent pisze, jest Android 10, no i jest Android 10. Nie ma baterii. Kurde, jak nie ma baterii? Ja żartuję, śmieję się. I YouTube. Włączyłem jakąś darmową muzyczkę. I co w tym radiu jest? To jest taki fakt, że ma ono więcej mocy niż tamto moje poprzednie radio. To radio, z tego co widzę po głośnikach, to jest porównywalne z tym moim starym pionierem, czy jak to się tam czyta, bo jak
dam mu na max, to już głośniki nie wyrabiają po prostu. W moim poprzednim radiu, tym 2DIN, głośniczki nie szło dojść po prostu do maksa. Cały czas był taki niedosyt, jednak tam była słabsza moc, był taki niedosyt i głośniki nie rozwijały swojej pełnej mocy. Tutaj jestem w stanie dojść do takiego momentu, że muszę ściszyć, bo głośniki po prostu już nie wyrabiają. Jakość dźwięku jest naprawdę w porządku. Wszystko chodzi płynnie, nic się nie zacina. Też jestem zaskoczony w sumie tym. No dobra, zobaczymy jak w mapach, bo w tamtym radiu, jak kliknąłem w mapy, chciałem cokolwiek wpisać, to trwało to tak długo, tak się przycinało, przymulało, że to jest normalnie masakra. Zobaczymy tutaj, jak to się odbywa. Wyszukaj, piszemy Warszawa na przykład. Warszawa, ok. Warszawa, dobra. Idziemy dokąd my jedziemy. Gdzie no mnie tu poprowadziło? Tu pyk. Kurde. Nie no, serio jest. Naprawdę. Serio jest. Szybkie to radio. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak szybko. Ciekawe jak to będzie chodzić. Idziemy na cały ekran. Kurde. Śmiga. No dobra, ale ktoś powie, bo masz radio wyłączone. No okej, włączymy radio. Niech sobie tam brzęczy. I teraz włączymy mapy. Kurde, nadal dobrze chodzi. Teraz weźmiemy tutaj. Zobaczymy. Teraz weźmiemy tutaj, klikniemy wyczyść pamięć RAM. Wyczyszczono 73 MB. Także mimo że radio było włączone, to jakby nie obciąża to tak strasznie tego radia. W sensie mapy były włączone, radio było włączone. No da się korzystać. No naprawdę kurde, jestem w szoku pod tym względem, że że to kurde śmiga. Dużo ludzi się pyta, czy można zainstalować Janosika. Pewnie, że można. W zasadzie można wszystko zainstalować, co znajdziecie w sklepie Google. I wkładamy kabelek, tak żeby było widać przewód i ekran. Wkładamy, telefon się zaświecił i uruchomiło się od razu Android Auto. Tutaj mamy aplikację z naszego telefonu, możemy dzwonić, mamy jakieś gry, różne opcje, SMS-y są nawet, Messenger, WhatsApp, wszystko jest to co w telefonie. Automatycznie mi się odpalają mapy po podłączeniu, telefon się troszkę ładuje, no i możemy korzystać sobie z map czy tam z innych rzeczy. No i też czas odpalenia tego jest bardzo szybki. Co prawda nie znalazłem opcji wyłączenia ekranu, ale znalazłem opcję automatyczny wygaszacz. No i na przykład po 30 sekundach ekran nam się wygasi, no i nie będzie przeszkadzał. Na przykład w nocy będzie ekran praktycznie ściemniony, a wszystko co tam gra sobie w tle będzie sobie grało nadal.
No i mamy ekran ściemniony, coś tam widać, ale to praktycznie jest tak niewidoczne. Nie wiem, czy to po prostu nie została ta warstwa taka, co było. No ale po kliknięciu ekran nam się rozjaśnia i wszystko z powrotem działa. Także ekranu nie znalazłem funkcji wyłączenia, ale znalazłem taką funkcję. Tu mamy opcję też, możemy sobie rozjaśnić, ściemnić ekran. Tutaj mamy taką opcję oświetlenie panelu i możemy sobie zmienić kolor. Możemy wyłączyć całkowicie oświetlenie, ale możemy sobie też ustawić kolorki. Jak widać, to działa. Możemy sobie ustawić, jaki kolor chcemy. Na przykład chcę niebieskie, to ustawiam sobie na niebieskie i mam teraz niebieskie podświetlenie. Teraz zrobimy test połączenia. Zadzwoń do brata. Halo? No siema, jak mnie słychać? Siema, siema, bardzo dobrze. A Wzorowo? silnik słychać? Nie. Nie? No bo chodzi. Nie słychać silnika. W tamtym, bo radio testujesz, Tak. no to w tamtym ci powiedziałem, ile masz obrotów, nie? No teraz chyba nie powiesz. Nie, teraz to mogę strzelać jedynie. Ale nie. Nie słychać. Jak mówisz, i akurat coś mówisz, to tak przy końcówce delikatnie słychać, że jedziesz, nie? Idzie wyłapać ten taki moment takiego szumu, ale ogólnie bardzo spoko słychać. No to dobrze, to dobrze. Nie, no bo w tamtym musiałem się domyśleć, co ty mówisz, nie? Tak, a A tutaj... tutaj jest spoko. Tak, no to dobrze. No to czyli ten test też można zaliczyć. No myślę, że tak. No dobra. Na piątkę z plusem. No bo słychać. Mikrofonik widać działa. Także Działa, ładnie zbiera. jest. Bo nie zbiera tego sypu obok, nie? Tak. Elegancko słychać. Dobra. No to dzięki za info. Spoko, trzymaj się. No. Miłego. Miłego, cześć. No dobra, ten test dobiega końca. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Moim zdaniem radyjko śmiga naprawdę imponująco dobrze. Jak na te 2 GB RAMu, to no kurde, nie czuć, że to są 2 GB, bo jednak i mapy, i radio, no wszystko śmiga, no po prostu nie ma tutaj jakichś takich zamuleń mocnych czy coś. W ogóle najdziwniejsza sytuacja to jest, jak włączę mapy i tutaj wejdę w te ostatnio otwarte aplikacje. Tutaj jest 724 mega wolne. Zobaczcie, ile tutaj jest aplikacji takich, co jakby coś zabierają w pamięci. A to radio i tak śmiga. Wyczyszczę to. O, nic nie wyczyściło. Brak ostatnich elementów. O, 854 mega. Czyli to wszystko zabierało tam około 100 MB pamięci. No to także, kurde no. Śmiga naprawdę i Android Auto, i można instalować aplikacje ze sklepu Play. Android 10 prawdziwy, a nie tam jakiś kurde z nakładką Android 8, a z nakładka 13 albo jakieś inne cuda. Tutaj jest to naprawdę to, co ma być. Także łapa w górę dla tego sprzętu. Tutaj jeszcze znalazłem taką aplikację Torku, czy jak to się tam czyta. To jest od diagnostyki samochodu. Jak macie taki adapter Bluetooth do OBD, no to sobie można podłączyć z tym. Ja taki adapterek mam, także będę się tym jeszcze bawił wszystkim. No ale póki co to myślę, że na ten moment to wystarczy. Radio naprawdę śmiga, jest kozackie, także łapa w górę, opłacało się. I myślę, że no fakt faktem droższe niż tamto radyjko, ale mimo wszystko opłaca się je kupić, bo jednak jest wydajne. No. Jak na 2 GB RAMu, to naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, bardzo pozytywnie. Płynność działania, mapy,
Nie ma problemu z wpisywaniem, nie ma problemu z łączeniem z telefonem. No. Jedyny minus to, że nie można wyłączyć całkowicie ekranu. Przyciskiem na przykład pyk i wyłączony ekran. No ale jest ten wygaszacz, także to też nie ma jakiegoś dużego problemu. W razie pytań, albo jakbyście chcieli, żebym coś sprawdził, to piszcie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. Radyjko możecie kupić w sklepie Atoto albo gdzieś tam na Amazonie. W sklepie Atoto w opisie dodaję Wam link i tam jest kod rabatowy na 5%. Wysyłka do Polski. Wysyłka jest bardzo szybko, także no nic, tylko zamawiać i testować.